Cześć, tu Marcelina. Witam Was na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć rewelacyjny content na Wasze media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Dzisiejszy odcinek jest naprawdę wyjątkowy i to z dwóch powodów. Po pierwsze, to już 50. film, który dla Was kręcę na tym kanale, a po drugie zaprosiłam do współpracy niesamowitą twórczynię, z którą znamy się z Instagrama. Oto Paula z My Code of Style. Paula prowadzi piękny, profesjonalny i kolorowy profil modowy, który koniecznie musicie odwiedzić zaraz po obejrzeniu tego odcinka, gdzie bardzo często dzieli się pomysłami i zdjęciami z różnych sesji zdjęciowych z innymi dziewczynami. Można powiedzieć, że do perfekcji opanowała zarówno indywidualne, jak i grupowe pozowanie, dlatego tym bardziej się ucieszyłam, kiedy zgodziła się ze mną przygotować dla Was ten odcinek. Bazując głównie na jej nietuzinkowych pomysłach, zebrałam 10 tych moim zdaniem najciekawszych i najprostszych, aby zachęcić Was i zainspirować do zorganizowania wspólnej sesji z przyjaciółką, z przyjaciółmi czy z innymi twórcami. Zamierzamy teraz zabrać Was za kulisy całego przedsięwzięcia i pokazać Wam wszystkie pozy. Także nie przedłużając, zabierzmy się do pracy. Walk the walk, czyli chodzenie, spacerowanie, to świetny sposób na naturalne ułożenie naszego ciała do zdjęć. Możecie przechodzić przez zakres kadru albo na przykład chodzić w miejscu, co jest znacznie łatwiejsze do wykadrowania. Pamiętajcie, aby włączyć serię ujęć, jeżeli używacie samowyzwalacza i ustawić krótki czas migawki, żeby zdjęcia wyszły ostre. Podczas przechadzki starajcie się ze sobą nie rozmawiać. Możecie za to się uśmiechać albo patrzeć przed siebie. To najprostsza poza ze wszystkich. Nie musicie się bowiem martwić o swój wyraz twarzy. Wystarczy, że odwrócicie się od obiektywu, udając, iż obserwujecie na przykład krajobraz. To z pewnością moja ulubiona poza do zdjęć podróżniczych, ponieważ kieruje uwagę widza również na to, co dzieje się dookoła głównego obiektu. Tę pozę najlepiej przemyśleć i dogadać między sobą wcześniej. Chodzi tu bowiem o symetryczne ułożenie naszych ciał. Nie zawsze musi wyjść idealnie, ale nawet te mniej udane kadry będą wymagały chwili praktyki i kilku dodatkowych ujęć. Spójrzcie za to, jaki rewelacyjny efekt możemy otrzymać. Kiedy jedna z Was czuje się pewniej przed obiektywem niż druga, wykorzystajcie właśnie tę pozycję. Osoba, która stoi z tyłu tej drugiej, będzie miała bowiem co zrobić z rękoma. Na przykład oprzeć je na ramionach przyjaciółki. Osoba z przodu może oprzeć na ręce podbródek. Jedzenie to ciekawy i tani rekwizyt, który zajmie Wasze ręce i z pewnością Was rozweseli. Na zdjęciach świetnie prezentują się na przykład lody, ale teraz było trochę na nie za zimno, dlatego zdecydowałyśmy się z Paulą na jabłka. Podrzucanie ich do góry wymagało całkiem sporej ilości powtórzeń, ale w końcu udało się uchwycić oba jabłka w powietrzu. Żadne z nich nie ucierpiało. Kolejny rekwizyt, który każda z Was na pewno ma w domu, to gazeta, książka lub magazyn. Taka pozycja dobrze wygląda na siedząco, ale że w tym miejscu nie było ciekawie położonej ławki, postanowiłyśmy stanąć na tym mostku. Jak być może zdążyliście zauważyć, to nie przypadek, że Paula trzyma Vogue'a, a ja fotografera. Nieco łatwiejsza propozycja, podobna do pozy symetrycznej. O co tu chodzi? Wystarczy, że staniecie do siebie plecami z założonymi rękoma i zrobicie minę w stylu lepiej nie podchodź. Nie tylko ja jestem wielką fanką kapeluszy, Paula również, dlatego nie mogło ich zabraknąć w tym zestawieniu. Co więcej, można je wykorzystać na wiele różnych ciekawych sposobów. My na zdjęciach prezentujemy Wam nasze 3 ulubione. Przyznaję, że do tej pozy chciałyśmy gdzieś przycupnąć, ale nie znalazłyśmy odpowiedniego miejsca, dlatego tylko delikatnie opieramy się o barierki. W tej pozycji skupiamy się na naturalności, więc dobrze, żebyśmy patrzyły w inną stronę niż w obiektyw i naturalnie ułożyły ciało. Oparcie się o coś zdecydowanie nam w tym pomoże. Nie spodziewałam się, że taka, wydawałoby się prosta pozycja może sprawiać trudności. A jednak, otóż zasłanianie komuś oczu i to w taki sposób, aby dłonie ładnie się ułożyły,
a łokcie były na pożądanej wysokości, wcale nie jest takie proste. Na szczęście Paula mi pomagała i udało nam się zrobić kilka fajnych ujęć. Który z 10 pomysłów podoba się Wam najbardziej? Dajcie mi proszę znać w komentarzu poniżej. Uwierzcie mi, że wspólne sesje to niesamowita frajda. Dziękuję bardzo Pauli za pomoc i jeszcze raz zachęcam Was do odwiedzenia jej profilu na Instagramie o nazwie My Code of Style, do którego link wrzucę Wam w opisie do tego filmu. Pamiętajcie, że wspólne sesje z reguły zajmują więcej czasu i też wymagają większej ilości ujęć, dlatego że chcemy, aby każdy na zdjęciach prezentował się jak najlepiej. Niewątpliwym plusem wspólnej sesji, na przykład z przyjaciółką, jest to, że możecie stanowić dla siebie wzajemne wsparcie, a także podpowiadać sobie, jak układać ciało. Dużo łatwiej też zająć czymś ręce, kiedy ktoś stoi obok nas. Ale jeżeli nadal macie z tym kłopot i nie wiecie, w jaki sposób je układać, to zachęcam Was do obejrzenia jednego z moich poprzednich odcinków właśnie o tym, co zrobić z rękoma na zdjęciach, do którego link wstawiam u góry oraz w opisie poniżej. I jako ciekawostkę dodam jeszcze, że wszystkie zdjęcia razem z Paulą zrobiłyśmy sobie same za pomocą samowyzwalacza, co tylko dowodzi, że wcale nie potrzebujecie fotografa, aby zorganizować dla siebie taką wspólną sesję. Jeżeli nie wiecie, jak robić sobie zdjęcia samemu, to również zachęcam Was do obejrzenia jednego z moich poprzednich odcinków, w którym właściwie wszystko wyjaśniam. Link zostawię Wam do góry oraz w opisie poniżej. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli spodobał Wam się ten film, zostawcie proszę łapkę w górze i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. A jeżeli macie ochotę na wspólne zdjęcia z Paulą, ze mną czy z nami, śmiało napiszcie do nas na Instagramie albo zostawcie komentarz pod tym filmem. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!